Cześć, witajcie w moim kolejnym filmie, gdzie pokażę Wam Paryż, gdzie wynająć hotel, jak zorganizować to zwiedzanie. Słuchajcie, myślałem, że ten film w ogóle nie powstanie, bo po co komu tak naprawdę film o tym, jak sprawnie zwiedzać Paryż i fajnie wynająć hotel. No, okazało się, że zwiedzanie Paryża jest mega trudne tak naprawdę, bo można wynająć hotel w dzielnicy, gdzie po 18 ze względów bezpieczeństwa nie da się wyjść i tam jest bardzo dużo hoteli, które mają dobre ceny. Może się okazać, że nie zwiedzimy niektórych atrakcji, jeżeli odpowiednio wcześniej w odpowiedni sposób nie zarezerwujemy sobie biletów, albo będziemy stali w jakichś tam kolejkach, tak? Ja jestem pod Wersalem i słuchajcie, to jest jedna z niewielu atrakcji, której nie zwiedzę, tak? Przyjechałem zobaczyć ogrody, przyjechałem zobaczyć Wersal z zewnątrz, ale nie wejdę do środka, bo niestety biletem zainteresowałem się na tyle późno, że zwyczajnie nie było już jakby odpowiednich okienek jakby czasowych, tak? I nie mogłem zarezerwować biletu, więc naprawdę to jest jakby dużo tych rzeczy. Można albo spędzić po prostu te kilka dni będąc w Paryżu w kolejkach, albo sprawnie to ogarnąć. Teraz słuchajcie, przelecę po kolei, tak? Fajny hotel Wam w ogóle podam, mega miejscówka, dobra cena. I tak naprawdę bezpieczna okolica z dostępem do metra. Później pokażę Wam te podstawowe atrakcje i podpowiem trochę, jak je szybciej zwiedzić, czyli jak wcześniej kupić bilety, gdzie to jest warto zrobić, żeby nie spędzić życia w kolejkach, bo naprawdę tego życia w kolejkach można spędzić dużo. No i Paryża nie opłaca się zwiedzać w ten sposób, że stwierdzimy, a dobra, dzisiaj jedziemy pod Łuk, czy pod wieżę Eiffla, czy gdzieś tam jeszcze indziej, kupimy bilet na miejscu, co to jest? No nie, no to jest jakby godziny stania w kolejkach i te bilety trzeba mieć wcześniej, albo w ogóle się tam nie dostaniemy, gdzie chcemy. Także słuchajcie, linki postaram się powrzucać do pierwszego komentarza przypiętego pod filmem. Zaraz znika moja twarz i będę Wam pokazał różne rzeczy i będę mówił jakby co warto w których miejscach jakby organizacyjnie sobie usprawić. No nie będę mówił, czy Łuk Triumfalny jest fajny, czy nie, bo to jest jakby kwestia mocno subiektywna, albo Louvre, ale powiem po prostu, jak tam się szybciej dostać, sprawniej dostać i jak sprawnie kupić bilet. Więc jakby zapraszam do filmu. Na hotel wybraliśmy sobie Fraser Suites ze względu na to, że był w dzielnicy biznesowej. To było dla nas mega ważne, bo tak naprawdę dużo ibisów i tak dalej, hoteli takich w budżecie powiedzmy do 1000 zł za dobę, za osobę, było w tych dzielnicach 19 i okolice, gdzie było tam mega niebezpiecznie. A ten hotel był w dzielnicy biznesowej, więc to była naprawdę okolica bardzo fajna. Za te pieniądze na 4 osoby mieliśmy apartament z salonem, w którym rozkładała się kanapa, takim miejscem do posiedzenia, telewizorem, no bardzo przyjemnie. Ze śniadaniem w cenie, co w Paryżu też nie było takie oczywiste, a te śniadania kosztowały w tych takich hotelach ze średniej półki po 15-20 euro od osoby. Ja wiem, że można zjeść na mieście i tak dalej, ale to nie wchodźmy w to. Ja lubię mieć śniadanie w hotelu. Była też kuchnia, gdzie była dostępna kawa i ta pani, która sprzątała, przynosiła tą kawę codziennie do takiego ekspresu kapsułkowego, lodówka, mikrofala. Więc naprawdę fajne wyposażenie. Sypialnia. Te szafy były gigantyczne, łóżka wygodne, więc naprawdę było tu bardzo przyjemnie. Nie? Safe w cenie, tak jak widzicie, więc naprawdę fajnie. Pokój sprzątany codziennie, no to już powiedziałem, więc jakby polecam ten Fraser Suites. 300 metrów do metra, więc łatwo było się dostać z niego wszędzie. Co to było minusem? No widać było, że ten hotel był dawno temu wykańczany i po prostu te niektóre rzeczy to były takie już troszeczkę oldschoolowe, czy takiego, za chwileczkę Wam pokażę, żebyście wiedzieli, o czym mówię, tak? No, drzwi zaciągnęły wilgocią, no niby normalne, tak? No ale jakby widać było, że one już dawno zaciągnęły tą wilgocią i to po prostu, no tak sobie było, natomiast jakby było czyściutko i przyjemnie. Śniadania były super, one były w cenie. I tutaj to naprawdę było takie fajne francusko-europejskie śniadanko z ekspresem do kawy, ekspresem ciśnieniowym, nie jakieś tam zalewacze, wyborem herbat, świeżego pieczywka, wędlinami i to było naprawdę na wysokim poziomie. Słuchajcie, to było jakieś tam tu prosciutto, tam włoskie sery i tak dalej, jakieś tam andaluzyjskie, no naprawdę bardzo fajnie zrobione. Jajecznica, co chwileczkę, te podgrzewacze nie są duże, ale ta pani, która się tym opiekowała, ona co chwilę po prostu, jeżeli widziała, że coś znika, to od razu donosiła. Dobra, teraz zwiedzamy Louvre. Słuchajcie, bilet trzeba tam kupić na konkretną godzinę. To nie jest tak, że tam się wejdzie. No i jakby po przyjściu, w ogóle warto przyjść wcześniej, bo tak naprawdę ta okolica, czyli Louvre jakby jest bardzo ładnym budynkiem, a
Ale ten bilet trzeba mieć. I pamiętajcie, w ogóle co jest fajne w Paryżu, że ludzie do 26 roku życia z Unii Europejskiej nie płacą, jak w wielu różnych innych muzeach, więc to jest naprawdę ekstra, jeżeli się jeździ z dzieciakami, bo po prostu one wchodzą tam za darmo. Te bilety muszą mieć darmowe, ale wchodzą. No i teraz jak wygląda Louvre? No generalnie jakby wygląda to jak na koncercie Madonny, jakby ta Mona Lisa miała zaraz śpiewać. On jest gigantyczny, my tam spędziliśmy kilka godzin łażąc, a naprawdę dopchnięcie się do tych takich topowych dzieł było bardzo trudne. No i wymagało czasu i w ogóle chodzenie po tym budynku było bardzo długie. Teraz tak, słuchajcie, katedra w Notre Dame. Tu trzeba kupić bilet i teraz tak, te bilety pojawiają się o 24 na 3 dni w przód. I po tej 24 trzeba tam wejść i po prostu go wyklikać, bo inaczej spędzacie 3 godziny w kolejce do darmowego biletu, bo katedra Notre Dame zwiedza się za darmo, ale jest limit 15 000 osób na dzień i to jest mało, bo naprawdę stoją tam kolejki, można odejść z kwitkiem i po prostu oni sterują tym ruchem, żeby ludzie, którzy przychodzą się modlić do katedry, jakby mieli spokój, więc no jest to skomplikowane i faktycznie ta 24 wstajecie, klikacie darmowe bilety. Ja podepnę też link w komentarzu, więc spokojnie będzie można wejść sobie i zobaczyć, nie? Tylko one się pojawiają o 24. Łuk triumfalny. To akurat nie było problemu. My pojechaliśmy tak bez biletu i właściwie weszliśmy sobie po jakiejś tam, nie wiem, pół godzince stania w kolejce, więc ze spokojem. Pokonanie tych 200 schodków było naprawdę fajne. No i co? No i łuk triumfalny w ogóle jest super i z zewnątrz i fajne są widoki z góry, bo naprawdę widać bardzo fajnie jakby tą panoramę Paryża. Więc jakby w ogóle i polecam, ale też jakby organizacyjnie on jest taki po prostu spoko, tak? Tam się długo w kolejkach nie stoi, można kupić te bilety wcześniej, ale to w sumie wcale nie jest jakby takie konieczne, tak? I właściwie tak naprawdę to kolejka wynika z tego, że oni sprawdzają plecaki. Czy czegoś nie wnosimy, nie wiem, co moglibyśmy wnieść, co by zagrażało komukolwiek, ale jest jakaś taka ochrona, która tam siedzi i to przegląda, więc to po prostu troszeczkę wydłuża tą kolejkę. Nie do samego kupna biletu, tylko po prostu się czeka, aż ktoś kupi bilet, przejdzie przez tą ochronę i tak dalej. Teraz tak, Panteon. Ja nie wchodziłem do Panteonu, zresztą nie miałem tego nawet w planie, ale chciałem tam pojechać, bo on jest bardzo fajnym budynkiem. I w ogóle ta okolica jest też mega malownicza. Nie powiem Wam, czy tam trzeba kupić bilet wcześniej, czy nie i jak to wygląda. Te bilety wszystkie w ogóle do tych wszystkich atrakcji kosztują tak 20 parę euro, więc z takimi wydatkami należy się liczyć, jeżeli się jest po 26 roku życia. No i cóż, no i jakby warto tu przyjechać, bo ta okolica jest naprawdę fajna, a po Paryżu poruszajcie się metrem, kupujecie kartę i doładowujecie ją i albo kupujecie bilet tygodniowy, albo takie jednoprzejazdowe. Ja kupowałem jednoprzejazdowe za 2,5 euro. I teraz tak, co tu mamy? No wieża Eiffla. No wieża Eiffla, obowiązkowy punkt, natomiast słuchajcie, my liczyliśmy, ile czasu staliśmy w kolejce po bilet, bo nie kupiliśmy go wcześniej online niestety i do kolejki, więc tak, 45 minut tak do godziny, żeby kupić bilet, a później jakieś takie 45 minut do godziny, żeby wejść do samej windy. Schodami kolejka przesuwa się trochę szybciej, jeżeli ktoś chce to zrobić schodami. I jak byliśmy na miejscu, nie mając już tych biletów, to nie było dostępnego biletu na sam szczyt, tak? Tylko do drugiego piętra, do drugiego tarasu widokowego. Natomiast już na szczyt nie dało się wjechać, bo po prostu już jakby bilety się wyprzedały, jak my tam byliśmy, więc warto to ogarnąć wcześniej, no i skracamy sobie kolejkę o dobrą godzinę. I wieża Eiffla, słuchajcie, w nocy. Trzeba przyjechać i ją zobaczyć, bo to jest naprawdę niesamowity widok. Teraz tak, spacer nad Sekwaną. No fajnie, jakby jak się chce tak poczuć Paryż, tak? No, jest naprawdę bardzo fajny spacer, tam stoją ci ludzie, sprzedają te stare książki, stare komiksy, kursują tam te łódki. My tą łódką nie chcieliśmy płynąć, ale warto. I w ogóle warto, słuchajcie, tak przejście po prostu po Paryżu i zobaczyć te takie dziwne rzeczy, naprawdę. No facet na tym rowerze tam nie wygrał i cieszę się, bo tam ciągle było coś takiego, co zapierało dech w piersiach.
No i teraz Versal. Na Versal też kupujemy bilet znacznie wcześniej, bo po prostu się do środka nie dostaniemy, tak? I tu naprawdę, jak ja sprawdzałem, to te bilety były na za tydzień, więc jakby to już było dużo za późno, żebyśmy mogli wejść. One były wyprzedane. Do ogrodów sobie wejdziecie, 10 euro kosztuje bilet i pozwiedzacie te ogrody. Te ogrody są w ogóle na 3 godziny chodzenia, więc to nie jest tak, że to jest szybka akcja. Do Wersalu jedziemy pociągiem. To też kosztowało nas 2,50 i to też na tę samą kartę, którą się kupuje i doładowuje, więc jakby ten transport był taki dosyć, bym powiedział, przyjemny. I zwiedzanie, no i zwiedzanie tych ogrodów, one były bardzo ładne, tam jakieś fontanny świeciły, natomiast żałuję, że nie weszliśmy do środka. Teraz tak, słuchajcie, chwilę takiego spaceru po ogrodzie, w ogóle ja obiecałem synowi, że może coś nakręcić, więc on kręci, a ja będę Wam mówił teraz, gdzie jemy w Paryżu. W Paryżu są takie restauracje, które się nazywają Bouillon. Wygooglajcie to sobie. I to są restauracje z francuskim tradycyjnym jedzeniem. Te restauracje są w ogóle dosyć tanie, bo posiłek kosztuje 20 euro za osobę i możemy tam zjeść naprawdę bardzo fajne, takie klasyczne dania i bardzo dobrze zrobione. Tych restauracji jest dosyć dużo. Jeżeli pójdziecie do restauracji, która nie jest bulionem, one są wtedy takie bardziej takie wyszukane na poziomie, to zapłacicie 2 razy więcej za bardzo podobne posiłki, więc naprawdę warto szukać tych bulionów. Ja też wkleję link, żebyście zobaczyli sobie, o czym mówię, do jednej z takich sieci i to są naprawdę bardzo fajne, takie luźne restauracyjki, więc generalnie polecam. No i polecam Paryż bo po prostu warto to miasto chociaż raz zobaczyć, chociaż nie chcę tu mówić, czy mnie oczarował, czy nie, no ja wolę inne miejsca, inną specyfikę, ta taka kultura, sztuka i tak dalej, to chyba nie są do końca moje klimaty, ale cieszę się, że tam byłem i że to zobaczyłem. Teraz klasycznie już proszę na sam koniec zasubskrybujcie, słuchajcie, mój kanał. To jest dla mnie takie podziękowanie, że to, co zrobiłem, jest naprawdę fajne. I tak jak mówię, planujcie ten wyjazd, dużo wcześniej kupcie na wszystko bilety i jakby ogarnijcie to znacznie wcześniej, żeby nie spędzić życia w kolejkach i po prostu, żebyście mogli zobaczyć jakby to, co chcecie, a nie spędzili czas stojąc i czekając na jakiś tam bilet, tak? Bo te topowe atrakcje to są naprawdę topowe atrakcje na świecie i warto po prostu o tym pomyśleć. Dziękuję za obejrzenie mojego filmu, trzymajcie się i miłego urlopu.